Serdecznie witam w trzecim odcinku playlisty Iluzja zatytułowanym Iluzja część trzecia. Kim są twórcy zamazanych obrazów i iluzji ukrywającej prawdziwą rzeczywistość? Kto komentuje owe zdarzenia, zmieniając kąt naszego widzenia w sposób utrudniający dostrzeganie prawdziwego obrazu? W jakim celu czy celach tak skrzętnie ukrywają prawdę? Kto jest ich zleceniodawcą i kto za to płaci? Czy istnieją jednostki przeciwstawiające się tej manipulacji rzeczywistością? Jedno można stwierdzić z całą pewnością, że twórców iluzji rzeczywistości było wielu i działali oni już setki, a nawet tysiące lat temu. Można zgadywać, że twórcy iluzji działali już w czasach, kiedy powstały pierwsze państwa, czyli już w trzecim tysiącleciu przed naszą erą, na terenach Mezopotamii, starożytnego Egiptu oraz Indii. Głównym celem ich działań było ukrywanie prawdy przed prostym ludem, w celu uzyskania nad nim kontroli przez panujących władców czy rządy. Ich cel nie zmienił się aż do dnia dzisiejszego, z tą różnicą, że dzisiaj nazywamy ich mediami publicznymi. Bardziej współczesne i efektywniejsze media to początki radia i telewizji. 1927 rok Rozgłośnia Krakowska, 1938 Stacja Telewizji Publicznej w Warszawie. I obecnie media społecznościowe YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, których początki to przełom lat 70. i 80. XX wieku. Zleceniodawcę nie trudno odgadnąć, bo zgodnie z logiką to są ci, którzy kontrolują i opłacają media publiczne, a więc władze rządowe. Chociaż w tym wypadku należy wspomnieć, że rządy w większości przypadków spełniają życzenia różnego rodzaju lobbystów, a więc to oni, lobbyści, są zainteresowani stworzeniem idealnej iluzji, najkorzystniejszej dla prowadzonych przez nich interesów. W obecnym czasie mediami kieruje nie kto inny jak lobbyści z krainy i stworzona przez nich iluzja zagrożenia egzystencji ich kraju jest fałszywym usprawiedliwieniem korzyści materialnych uzyskiwanych przez potentatów rolnych i przewoźników tego kraju. Niestety, nasi poszkodowani rolnicy i ludzie z branży transportowej nie dorośli jeszcze do postawienia twardych warunków i nadal mają złudzenia, że rozstrzygnięcia problemu należy szukać na ugodowej drodze dyplomatycznej. Kim są komentatorzy iluzji pokazywanej tłumom w telewizji czy radiu? To też proste pytanie, bo zgodnie z logiką są to ludzie bardzo dobrze opłacani przez zarządy mediów publicznych. Dużo trudniejsze pytanie, dlaczego tworzą oni iluzję rzeczywistości, zamiast po prostu powiedzieć prawdę? Chociaż krótka odpowiedź brzmiałaby po prostu w celu uzyskania korzyści, to bardziej szczegółowa odpowiedź nie jest taka prosta i trzeba byłoby sięgnąć do teorii spiskowych. Oczywiście za mediami publicznymi stoją konkretne osoby i obejmują ważne, nadzwyczaj dobrze płatne stanowiska, ale ocenę działalności tych osób pozostawiam historykom i fachowcom. Ostatnio zastanowiło mnie odwołanie Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa TVP. Jakie były przyczyny odwołania osoby niewątpliwie zasłużonej dla mediów głównego nurtu? Można nawet rzec mistrza w swojej dziedzinie. Ale jeszcze ciekawsza jest jego niewiarygodna kariera, która nastąpiła niedługo po jego odwołaniu. Stanowisko przedstawiciela Polski w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego w Waszyngtonie to chyba jednoznaczny dowód, że cuda się zdarzają. Niestety nie znalazłem żadnej informacji o kwalifikacjach czy doświadczeniu pana Jacka w dziedzinie finansów. Niewiarygodny awans społeczny w fikcyjnej postaci Nikodema Dyzmy jest niczym przy karierze pana Jacka. Wniosek.
W zaistniałych okolicznościach odwołanie prezesa nie było żadną karą, ale wręcz przeciwnie, ogromnym wyróżnieniem i nagrodą za jego zasługi. Nagroda przyznana oczywiście przez jego zwierzchników, których miejscem pobytu jest albo Warszawa, albo być może Waszyngton. Co o tym sądzą Państwo? Opinie o Jacku Kurskim dostępne są w internecie i głoszą one, że Kurski to symbol upartyjnienia telewizji publicznej i uczynienia z niej tuby propagandowej PiS. Jacek Kurski w grudniu 2022 roku trafił do Banku Światowego jako zastępca dyrektora wykonawczego. Zarabia tam ponad 1 000 000 złotych rocznie. Według Business Insidera, chociaż pozornie tylko prezes Polskiego Banku Centralnego Adam Glapiński może go odwołać, to w przepisach jest furtka, która pozwala pozbawić Kurskiego stanowiska bez zgody szefa NBP. Okazuje się, że ciepła posadka w Banku Światowym dla zasłużonego propagandzisty Kurskiego nie musi być wcale na stałe. Co więcej, Gazeta Wyborcza donosi, że Jacek Kurski może nie być jedynym, który straci posadę w Banku Światowym. Czyli okazuje się, że takich sprzedajnych geniuszy jest więcej w Banku Światowym. Kolejnym dyzmą Banku Światowego jest Kacper Jakub Kamiński, syn ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego, który według Wyborczej też może opuścić tę instytucję. Syn szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego jest od 2018 roku doradcą Katarzyny Zajdel-Kurowskiej w Banku Światowym. Doradcę wskazuje NBP, a mianuje aktualny dyrektor w Banku Światowym. Jeden z byłych przedstawicieli Polski w Banku Światowym powiedział: nie słyszałem, by dyrektor kiedyś odmówił, bo polega na rekomendacji danego państwa. Jak wskazał główny przedstawiciel, zarabia około $200 000, a jego doradca między 120 a 150 tysięcy dolarów rocznie. Syn ministra Kamińskiego może zarabiać więc około 500 do 600 tysięcy złotych rocznie. Dziennik przypomina, że w 2011 roku Kacper Jakub Kamiński został radnym w Otwocku. Później znalazł pracę za granicą, w Biurze Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Następnie sprawował funkcję doradcy Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego. Moi drodzy, to dopiero 3. odcinek Zamazanych Obrazów, a już na początku mamy całą siatkę powiązań rodzinnych w aparacie władzy, czyli nic innego jak kolejna wersja nepotyzmu w wykonaniu naszych elit rządzących. Uznajmy ten fakt za kolejny zamazany obraz i zajmijmy się tematem kontroli umysłów obywateli przez media. Na tym zakończę odcinek 3, Iluzja, część 3 i zapraszam do kolejnego odcinka 4 pod tytułem Kontrola umysłów, część 1.